Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj opowiem Ci, jak za pomocą systemów informatycznych zmniejszyć liczbę zgłoszeń z problemami związanymi z np. naszym systemem albo z obsługą czegoś, jakichś zgłoszeń, jakichś rzeczy w naszej firmie. I opowiem Ci to na przykładzie sądu w Żyrardowie, bo tam próbowałem ostatnio właśnie załatwić jakąś sprawę i zauważyłem, że wykorzystują właśnie taki mechanizm do tego, żeby redukować liczbę zgłoszeń, redukować liczbę prac, które mają do zrealizowania. Więc żeby skontaktować się z sądem w Żyrardowie, jest kilka opcji. Pierwsza z tych opcji to jest telefon komórkowy. Jak sprawić, żeby dzwoniąc z telefonu komórkowego albo stacjonarnego, czyli po prostu telefon, można było mieć mniej pracy. Wystarczy tego telefonu nie odbierać i to tyle. Po prostu dzwonisz sobie na telefon sądu i tam nikt nie odbiera. Na pierwszy telefon, na drugi telefon, na trzeci telefon, trochę przez sekretariat też, po prostu nikt nie odbiera. Więc 100% zgłoszeń, które przychodzą przez telefony do tego sądu jest realizowane, bo tych zgłoszeń jest po prostu zero. Więc pracownicy sądu nie mają pracy związanej właśnie ze zgłoszeniami telefonicznymi, bo tych zgłoszeń nie ma. Nikt tam nie dzwoni, albo dokładnie to nikt się nie dodzwania. Problem rozwiązany w sumie. Druga opcja to jest formularz kontaktowy na stronie sądu. Kiedy piszesz sobie wiadomość, piszesz, klikasz sobie wyślij, to wtedy masz komunikat, że Twój formularz jest niepoprawny, bo zawiera niedozwolone dane. Jakie dane? No nie wiadomo, no teraz trzeba sobie wymyśleć, czy szanowni państwo jest niepoprawną formułą, czy z wyrazami szacunku jest niepoprawną formułą, czy proszę jest niepoprawną formułą, czy może dwie kropeczki są niepoprawną formułą. No nie wiadomo, no można się domyślać, wymyśleć sobie jakieś różne teksty i tak zaskakująco, bo można jeszcze lepiej poprawić ten mechanizm, mianowicie można byłoby po naciśnięciu wyślij całkowicie wyczyścić ten formularz, żeby nasz użytkownik jeszcze raz musiał tutaj napisać cały ten tekst i pewnie by mu się odechciało za trzecim razem już coś takiego robić. Możliwe, że nauczyłby się pisać w notatniku taką treść i dopiero ją przyklejać sobie, no ale na pewno tę pierwszą treść by stracił, więc tutaj jest takie jeszcze miejsce do tego, żeby poprawić ten cały system redukcji, optymalizacji liczby, ilości pracy, która dociera do naszego zespołu. No i jak już mamy sobie takie podejście, to kolejną opcją jest mail. Tam można też wysłać mail. Na szczęście ten formularz nie zniknął, więc można go sobie skopiować, tą wartość z formularza i wysłać po prostu maila. No i to jest zastanawiające. Dlaczego jest mail dany? No, nie znam odpowiedzi teraz na pytanie, czy tę skrzynkę mailową ktoś w ogóle czyta, ale też można byłoby to jeszcze poprawić, mianowicie nie dawać takiej skrzynki mailowej albo nie odczytywać jej. Więc wtedy nasz zespół mógłby zająć się dopiero ważnymi sprawami, które dzieją się, nie wiem, w takim sądzie, w jakiejś firmie, w naszej organizacji, bo nie dostawałby jakichś zgłoszeń od petentów. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj opowiedzieć. Bardzo śmieszna sytuacja. Oczywiście da się tam jakieś rzeczy załatwić, wystarczy pojechać i wtedy można się oczywiście dogadać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę i po więcej takich śmiesznych historyjek zapraszam serdecznie, by wracać na mój kanał. Cześć! Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy No-Code, gdzie bez programowania w Babo.io bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową. Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie oferuję kilka rzeczy. Konsultacje z Babo.io, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babo.io od podstaw. Możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię. I na sam koniec perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikację, a Ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach w Babo.io oraz w moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej!